Czy nie, no awarie się zdarzają, niestety to jest czwarta awaria nasza w 3 weekendy, także trochę dużo ich. Nie, wolę nie komentować, dlaczego wróciliśmy po 35 okrążeniach. Bo bez tej słabszej formy na prostych wczoraj nie byłbym drugi, a byłbym wyżej. Bardziej taka pozytywna rzecz, która zresztą nie jest to nowością, to doping polskich kibiców. Dołącz do najmilszych z najmilszych na patronite.pl. Witajcie najmilsi z toru Spa. Niestety pechowy wyścig dla naszej załogi numer 83 w tym sezonie, który zaczął się naprawdę mega dobrze. Najpierw drugie pole Roberta Kubicy w kwalifikacjach, ponad 30 sekundy straty do pierwszego Ferrari. Numer 50, jak się okazało, straty na prostych to było widać już w sektorach pierwszym i trzecim, natomiast potem się okazało, z czego to wynikało. Tak czy inaczej naprawdę dobry początek, potem wyścig rozpoczynał Phil Hanson i no już po kilku okrążeniach było widać, że coś z tym samochodem jest nie tak. Tracił pozycję za pozycją. Ostatecznie po około godzinie zjechał do garażu. Jeszcze jeden wyjazd, potem dłuższa przerwa, awaria turbiny no i w zasadzie już stracony wyścig tak naprawdę. Potem oczywiście jeszcze wyjechali chłopaki na tor, jechali po to, żeby zdobyć punkty do pucharu teamów niefabrycznych. Natomiast zaczął się naprawdę dobrze od super występu Roberta w kwalifikacjach. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia po piątkowych przejazdach Robert Kubica. Robercie, P2 w kwalifikacjach na Spa, powiedz, zadowolony jesteś z tego wyniku? No, wynik jest dobry. Według mnie jazda po zakrętach była jeszcze lepsza, ale nie starczyło to na nic więcej. Jakby myślę, że pojechaliśmy dobre kwalifikacje, wykorzystaliśmy mocne strony, niestety trochę słabsze tempo na prostych nas postawiło w gorszej sytuacji, ale lepszej pozycji nie mogliśmy sobie wymyślić i zrobić. Jasne, gdybyśmy jeszcze szybciej jeździli po zakrętach, to byśmy mogli coś tam urwać, ale tempo jakby było dobre. I powiedz, jak przed wyścigiem się czujecie na długim dystansie? Trochę pytanie do mnie, ponieważ niestety przez różne żółte flagi i znawianie sesji, czerwone flagi, tak naprawdę nie jeździłem więcej niż 4 okrążeń z rzędu na świeżych oponach, także tempo wyścigowe dla mnie jest trochę znakiem zapytania. Balans też, odkryję to jutro, ale na pewno wyścig będzie trudny, będzie dużo zależało od degradacji, od zarządzania oponami, też trochę szczęścia, ponieważ jednak w brudnym powietrzu według mnie jazda w brudnym powietrzu będzie bardzo trudna i będziesz słono za to płacił, także trzeba się skupić nad tymi oponami i będzie to według mnie bardzo trudny wyścig. Super, dzięki w takim razie i powodzenia. Dziękuję, pozdrawiam. W sobotę natomiast wczesna awaria, powrót do boksu, już tak naprawdę znowu kolejna stracona szansa, coś co jest takim trochę złym omenem, jeśli chodzi o przygotowanie do Le Mans, tak, bo następny jest najważniejszy wyścig w roku, no ale cóż, taki jest motorsport. Oczywiście rozmawiałem z Robertem także po wyścigu niedzielnym, więc posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Zanim to zrobicie, pragnę Wam przypomnieć o tym, że będą zawody mojej urodzinowe go-kartowe 6 czerwca, więc w pierwszej kolejności zapraszam moich patronów, żeby rzucili okiem, bo jeszcze przez chwilę mają preferencyjną ofertę, potem już otwieramy dla całej stawki możliwość startu w tych zawodach i potem wieczorem moja urodzinowa impreza. Dla patronów wszystkich wstęp od razu, no natomiast dla uczestników też turnieju oczywiście zapraszam serdecznie. No a póki co zapraszam Was teraz na rozmowę z Robertem po wyścigu na Spa. Robercie, wczoraj byłeś drugi w kwalifikacjach, dzisiaj 2 pierwsze Ferrari czerwone, u Was po godzinie już w zasadzie było po grze. Powiedz, co się dzisiaj wydarzyło? Nie, u nas nie po godzinie było po grze, po 10 okrążeniach było po grze. Mieliśmy problem z turbo, najprawdopodobniej, który już był przyczyną też słabszej formy na prostych wczoraj, także jedyna pozytywna rzecz, która się dzisiaj wydarzyła na torze, jeśli chodzi o nasze auto, to jest takie, że chyba znaleźliśmy przyczynę, czemu wczoraj była słabsza forma na prostych.
Druga pozytywna rzecz ogólnie weekendu to było tempo i moja jazda. Myślę, że bez tej słabszej formy na prostych wczoraj nie byłbym drugi, a byłbym wyżej. No ale to by tak znaczy zmieniłoby, bo prawdopodobnie byśmy nie mieli awarii dzisiaj, ale nie był to jeszcze jedyny problem. Na 7 minut do końca mieliśmy inny problem, też związany z silnikiem. Także ogólnie ciężka sobota, miałem powiedzieć niedziela, ale dzisiaj jest sobota. Nie tylko jeśli chodzi o stracone punkty, ale myślę, że dzisiaj mieliśmy naprawdę bardzo szybkie auto. I myślę, że niestety, ale bardzo możliwe, że to wszystko się później też przesunie na późniejszą fazę sezonu. Także zobaczymy. Szkoda, ale taki jest sport, taki jest motorsport. No i najbardziej taka pozytywna rzecz, która zresztą nie jest to nowością, to doping polskich kibiców, było ich naprawdę dużo tutaj. Szkoda, że nie byliśmy w stanie się jakby im podziękować na torze, ale bardzo im dziękuję słowami. Było fajnie zobaczyć tylu Polaków i dziękuję za doping. Wróciliście na tor po tych 35 okrążeniach straty. Czy coś zdołaliście potestować? Nie, wolę nie komentować, dlaczego wróciliśmy po 35 okrążeniach, ponieważ był to jeden z moich nie wiem jak się mówi po polsku. Frustrujących? Nie, embarrassing. Jak? Embarrassing. Okej. Nie wiem, jakiś, no takich... Embarrassing, czy taki nie tyle ośmieszających, co po prostu No, można powiedzieć. prawie kompromitujące, ale Ogólnie... wstydliwe. Tak. Momentów mojego ścigania. Umówmy się, że w wieku 40 lat, żeby kończyć wyścig za wszelką cenę, żeby później wysłać komunikat prasowy, że wygrałeś Puchar Świata. Mogliśmy sobie to odpuścić, szczerze, ale jestem kierowcą profesjonalnym, zawodowym, wsiadłem w auto, zrobiłem co mi kazano, poszedłem odebrać puchar za przyjechanie 35 okrążeń za wszystkimi i tyle. Przed nami Le Mans. Trochę taka awaria w wyścigu to lepiej teraz niż Le Mans na pewno, ale trochę wygląda jak zły omen. Czy nie, no awarie się zdarzają, niestety to jest czwarta awaria nasza w 3 weekendy, także trochę dużo ich. W innych wyścigach to nam za bardzo jakby nie zabrało nam punktów, chociaż utrudniło zadanie. Tutaj zdecydowanie zabrało nam dużą ilość punktów i możliwość o walki. Myślę, że mieliśmy dzisiaj bardzo dobre auto. No ale łatwo się mówi, jak się nie mogło pokazać. Także motorsport. Jutro odpoczynek, od poniedziałku będziemy myśleć nad Le Mans. I tyle. Co będzie kluczowe na Le Mans? Niezawodność Okay. i omijanie problemów. To po pierwsze. Po drugie, zobaczymy. Myślę, że dobrych składników nie brakuje, ale tak jak mówię, kluczem tego sezonu było pojechanie na Le Mans blisko czołówki w klasyfikacji. Nie jesteśmy blisko tej czołówki. Nasze siostrzane auta brylują w klasyfikacji, także myślę, że mogę się mylić, ale myślę, że to też wpłynie trochę na to, co będziemy mogli zrobić. Dziękuję Ci za ten weekend i za to, że wytrwale jechałeś do mety. Wytrwale, nie wytrwale. I będziemy trzymać kciuki z całych sił oczywiście. Dziękuję. Dzięki. Tymczasem w wyścigu dublet Ferrari, tych fabrycznych, załoga numer 51 zwycięża przed załogą numer 50. Trzecie miejsce dla Alpine numer 36. Bardzo dobry występ Mico Schumachera w tym samochodzie, zresztą jak i całej załogi. Natomiast naprawdę trzeba powiedzieć, że pojechał fajnie. Dużą prędkość pokazał Alpine. Ostatecznie pozostaje to pytanie, na ile układ sił tutaj na Spa był związany z tym, że będzie ustalanie BOP, czyli układu sił i tego, kto ile będzie miał kilogramów i mocy przed najważniejszym wyścigiem w roku na Spa.
Tu mogą być pewne anomalie, które się znowu zmienią na torze w Le Mans, który jest zupełnie inny, ale póki to nastąpi, po prostu czekajmy cierpliwie i trzymajmy kciuki w najważniejszym wyścigu w tym sezonie. Póki co dziękuję Wam serdecznie za to kolejne spotkanie na Spa i do zobaczenia wkrótce w Co-Drive'ie, potem we fanvlogach. Cały czas trzymamy rękę na pulsie. Do zobaczenia. Jakbyś znalazł kierowcę, który jest wyprzedzany przez kogoś po zewnętrznej i mu zostawił specjalnie miejsce, to ten kierowca w ogóle nie powinien być w Formule 1. Lawson z Alonso, tak? Jak to Alonso mu nie zostało miejsca, chłop, no sorry, no kurde, gdzie ty chcesz jechać? Po pierwsze, Antonelli zahamował zbyt późno, po drugie, nigdy by nie skręcił, gdyby Piastrego nie było. No nie jest tak, że z innymi kierowcami się ścigasz inaczej niż z innymi, tak, po prostu to na pewno. Ale no to dlatego Norris będzie zawsze na straconej pozycji z Verstappenem. No. A najmniejsza rzecz? Spa? No. Myślę, że ogólnie weekend z Williamsem. Okej. Który był jaki był. Szkoda, ponieważ po zakrętach akurat jeździłem na tym torze bardzo szybko. W porównaniu do mojego partnera zespołowego, ale nie było tego widać na czas. Teraz każdy wyciąga, że Lewis powiedział, żeby sobie poszli w międzyczasie na herbatkę, tak? Chciałbym mu podkreślić, że Włosi nie piją herbaty, cappuccino lub espresso. Na przykład dla mnie jego komentarze są normalne. Jeszcze drobne postscriptum, dlatego że no, trochę w ten spokojniejszy weekend chyba algorytm nas przyciął, ale jest super fajna rozmowa z Robertem przed weekendem, w której poruszamy dużo tematów bardziej ogólnych, przede wszystkim też o Formule 1, czyli ocenę zmiany regulaminu znowu w Formule 1 co do zasad ścigania, sytuację Roberta ocenia między kierowcami najróżniejsze typu Lawson i Alonso, albo Piastri i Verstappen, czy Norris i Verstappen i także o tym, jak to Robert rozumie rozterki Lewisa Hamiltona w Ferrari, jego komunikację radiową i wiele, wiele więcej. Mega fajna rozmowa wyszła z tego, więc jeżeli gdzieś tam Wam YouTube to ukrył, to zapraszam serdecznie. Poprzedni materiał po prostu, wywiad z Robertem Kubicą zresztą i w opisie i na końcowym ekranie jest dostępny. Tak więc do zobaczenia raz jeszcze.